W dzisiejszym słuchowisku zajmiemy się tematem pedofilii na najwyższych szczeblach władz państwowych, świeckich oraz przemysłu filmowego. Ich powiązaniach z Watykanem, z agencjami rządowymi, jak i według niektórych świadków z naszym ukochanym papieżem Polakiem. Słuchaj więc do końca, a na pewno będziesz zaskoczony. Tony Gambino to członek jednej z 5 najbardziej wpływowych włoskich rodzin mafijnych, który twierdzi, że urzędnicy Watykanu i USA stale otrzymywali ogromne sumy pieniędzy od jego rodziny. Korupcja, zabójstwa budzących sprzeciw polityków, aktów terrorystycznych i sieci handlu dziećmi i narkotykami. Mieliśmy więcej dochodów z działalności przestępczej niż wszystkie połączone włoskie klany. Ciekawe jest, że wszyscy przywódcy amerykańskiego wywiadu należeli do zakonu maltańskiego, którego druga nazwa to Zbrojne Ramię Watykanu. Leon Panetta, od 13 lutego 2009 roku, George Tenet, 1997-2004, Mike Hylen, 2006-2009, Robert Gates, 1991-93, dyrektor CIA, od 2006 roku, sekretarz obrony. 7 lutego 1987 roku. Washington Post opublikował artykuł o sekcie zwanej Finders. Porywali oni i kupowali dzieci na całym świecie, o czym świadczą obszerne listy sierocińców i domów dziecka znalezione podczas przeszukiwania akt infiltracji Pentagonu. W ręce śledczych wpadły dowody wykorzystywania dzieci, pornograficzne zdjęcia dzikich rytuałów i powiązania z działalnością w wielu krajach. CIA szybko zamknęła sprawę, ale pewnych faktów nie dało się ukryć. Okazało się, że amerykański wywiad nie tylko dobrze zarabiał, zaopatrując bogatych pedofilów, ale także umieszczał dzieci pod wpływowymi politykami, aby uzyskać nad nimi kontrolę poprzez szantaż. Po skandalicznym śledztwie działalność sekty nie ustała, a w czerwcu 1989 roku napisał o niej Washington Times. Artykuł o pedofilach na najwyższych szczeblach amerykańskiego rządu stwierdzał, że około 200 kluczowych członków administracji Reagana i Busha korzystało z usług sekty. Bush senior splamił się skandalem z dyrektorem Franklin Community Credit Union, Larrym Kingiem. A dokładniej byłym dyrektorem. Po upadku firmy, senator z Nebraski John DeCamp napisał książkę The Franklin Cover Up o ukrytej działalności pedofilskiej Kinga. Dzieci z jego sieci widywały Busha na jego imprezach. Pewnego razu zapłacił Kingowi i wyszedł z czarnym chłopcem, powiedział jeden z nastoletnich świadków. Finders prowadzili szeroko zakrojone eksperymenty na umysłach dzieci w oparciu o projekty CIA Mannerk i MKUltra. Obejmowały one traumatyzację ofiary za pomocą porażenia prądem, metodę podwójnej przemocy, naprzemienną ekspozycję na przyjemność i ból, pozbawienie jedzenia, wody, snu. Powszechnie stosowano narkotyki. Aby poradzić sobie ze stresem, psychika dzieci rozpadała się na kilka osobowości. Na tym etapie rozpoczęto programowanie, głównie w celu morderstwa. Aby utrzymać eksperymenty w tajemnicy, przeprowadzano je w bazach wojskowych, z których główną było Presidio. Dziennikarka May Brewessel rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Po kilku ostrzeżeniach jej córka zginęła w wypadku samochodowym, a ona sama zachorowała na szybko działającą postać raka. Niedawno Hugo Chavez, dotknięty tą samą dolegliwością, zasugerował, że CIA sztucznie opracowała tego wirusa. Istnieją fakty, które mogłyby potwierdzić jego słowa. Warto pamiętać o epidemii raka wśród przywódców Ameryki Południowej budzących sprzeciw rządu USA. W samych Stanach Zjednoczonych Kościół katolicki wypłacił $2 miliardy odszkodowań dziecięcym ofiarom pedofilii. Ciekawe, że na początku XIV wieku to właśnie za ten grzech zniszczono zakon templariuszy. Został on zastąpiony przez tak zwany Zakon Dobrych Templariuszy, który otrzymał swoją nazwę z powodu jakiejś chyba dziwnej ironii. W dniu 1 października 1870 roku otwarto sierociniec Dobrego Sługi w Vallejo, niedaleko San Francisco. Jego działalność zakończyła się w 1919 roku po skandalu związanym z morderstwami i wykorzystywaniem dzieci. Była to najgorsza masowa przemoc w historii Ameryki. Dyrektor sierocińca miał powiązania w rządzie USA i należał do Zakonu Dobrych Templariuszy. Dziś zakon ten nie tylko nie został zniszczony, ale oficjalnie ma 2 obszary działalności: walkę z alkoholem i narkotykami oraz pracę z dziećmi. Pod przykrywką fundacji i organizacji charytatywnych działają te same sieci handlu dziećmi i narkotykami. W latach wojny w Wietnamie amerykański USAID wraz z CIA był odpowiedzialny za dystrybucję pomocy materialnej w ramach operacji Phoenix, w której zginęły tysiące Wietnamczyków.
Chavez został obalony, ale nie na długo. I niezwykły fakt pozostał w historii. Wszyscy członkowie rządu utworzonego w wyniku zamachu stanu należeli do zakonu Opus Dei. Po 4 wiekach dominacji jezuitów w Watykanie, mózgiem katolicyzmu stało się nowo powstałe Opus Dei. Dziennikarz Albert Kryms pisze we wspomnieniu: Karol Wojtyła, papież i polityk, bez wsparcia Opus Dei, Karol Wojtyła nie mógłby zostać papieżem, a bez wsparcia papieża Jana Pawła II, Opus Dei z trudem mogłoby zająć tak wysokie miejsce w centrum katolickiej władzy. Nie ma wątpliwości, że gabinet cieni posadził na tronie wygodną osobę. Do tej pory nie zapomniano o niewiarygodnie krótkim pontyfikacie jego poprzednika, Jana Pawła I, który został znaleziony martwy w swoim łóżku w 34. dniu pontyfikatu. Plotki o otruciu nie wzięły się z niczego. W przeddzień uśmiechniętego papieża, jak nazywali go ludzie, miał on podpisać szereg ważnych dokumentów i przeprowadzić kardynalne reformy. Oryginały tych dokumentów popadły w zapomnienie po jego nagłej śmierci. W tym kontekście należy przypomnieć, że w marcu 2023 roku na antenie polskiego kanału telewizyjnego TVN24 wyemitowano film dokumentalny, w którym twierdzono, że Jan Paweł II, będąc jeszcze arcybiskupem Krakowa, nie tylko wiedział o księżach pedofilach w swojej diecezji, ale także chronił ich przed wymiarem sprawiedliwości. Równocześnie z premierą filmu ruszyła kampania reklamowa książki holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka. Największa wina, Jan Paweł II wiedział. Dziennikarz zbadał archiwa polskich służb specjalnych z czasów komunizmu i rzekomo znalazł w nich dowody na to, że papież Wojtyła pomagał pedofilom w sutannach uniknąć kary. Niedawno Pietro Orlandi, brat Emanueli Orlandi, która tajemniczo zniknęła w Watykanie, opublikował na antenie jednego z talk show nagranie rozmowy z mężczyzną, który rzekomo był blisko związany z włoską przestępczością zorganizowaną. Anonimowy gangster wysunął poważne oskarżenia przeciwko zmarłemu papieżowi i bezpośrednio powiązał go ze zniknięciem Emanueli Orlandi, 15-letniej córki urzędniczki Watykanu. W październiku 2022 roku Netflix opublikował serial dokumentalny Vatican Girl o tajemniczym zniknięciu 15-letniej dziewczyny. Twórcy serialu są również przekonani, że w zniknięcie dziewczynki zamieszany jest Kościół katolicki. W 2013 roku matka Orlandi spotkała się z papieżem Franciszkiem, który w rozmowie wypowiedział zdanie: Emanuela w niebie. Po tych słowach papieża rodzina Orlandi uznała, że Watykan zna prawdę o jej zniknięciu. Reżyser Mark Lewis znalazł nowego świadka, który znał Emanuelę. Twierdzi ona, że dziewczynka była wykorzystywana seksualnie przez wysokiego rangą urzędnika kurii rzymskiej, a Watykan postanowił zatuszować to przestępstwo. Takie materiały pozwalają nam zrozumieć, dlaczego najnowsza premiera filmu Sound of Freedom jest tak bardzo nie na rękę w wielu krajach na świecie. Jest to film opowiadający prawdziwą historię Tima Ballarda, byłego agenta rządowego, który rozpracowywał pedofilów. Z dnia na dzień porzuca pracę i zakłada organizację non-profit, dzięki której odbija wykorzystywane do celów seksualnych dzieci i rozbija siatki pedofilów na całym świecie. Sam jest ojcem 9 dzieci, z czego 2 adoptował po akcji na Haiti. Film został wyprodukowany w 2018 roku przez 20th Century Fox, lecz nie doczekał się premiery. Dopiero po przejęciu studia przez Disneya, projekt został odsprzedany małej wytwórni, Angel Studio, które dopiero teraz wypuściło ten film. New York Post donosi, krytyk Variety Owen Gleiberman napisał, że Sound of Freedom to porywający film, który rzuca autentyczne światło na jeden z najważniejszych horrorów kryminalnych naszych czasów, od którego Hollywood w dużej mierze stroniło. Jednak projekt w reżyserii Alejandro Monteverdi stał się również kontrowersyjnym filmem, a niektóre media twierdzą, że był on promowany przez QAnon. Skrajną grupę spiskową, która wierzy, że istnieje spisek elit wykorzystujących dzieci do handlu. The Guardian nazwał film zaawansowanym thrillerem QAnon, podczas gdy Jezebel nazwał go antyhandlową fantazją pasującą do QAnon. Opinia Rolling Stone: film o superbohaterach dla tatusiów z burzą mózgów. Dlaczego Hollywood się tak boi tego filmu? Nie każdy wierzy w samobójstwo Epsteina w więzieniu. Wielu twierdzi, że specjalnie go uciszono, aby nie zaczął sypać. Prawda jest taka, że od jego śmierci wielu osobom rozwiązały się języki. George Clooney na antenie powiedział wprost, że teraz, kiedy osoby, które mogłyby mu zaszkodzić, nie żyją, to może o tym swobodniej mówić. Słyszał o takich rzeczach i osobach, które się tym zajmowały. Z kolei Mark Wahlberg,
Podczas jednego z wystąpień w szkółce niedzielnej, w której często się udziela, mówił, że mała, ale potężna grupa hollywoodzkich insiderów wypowiedziała wojnę złej elicie przemysłu rozrywkowego, która ma do czynienia z dziećmi i że hollywoodzcy pedofile nie mają gdzie się ukryć. Ścigamy tych złych sukinsynów i zdejmujemy ich, jednego pijącego krew pedofila po drugim, powiedział Wahlberg. Po czym ostrzegł społeczność, by spodziewała się niepokojących wiadomości na pierwszych stronach gazet w najbliższej przyszłości. Według Wahlberga Hollywood jest rozległą siecią pedofilii, dziecięcej prostytucji i handlu ludźmi kontrolowaną przez chorych dziwaków, a w branży panuje kultura milczenia, ponieważ wszyscy rozumieją, że mówienie o pedofilii elit jest karalne lub może cię zabić. Co sądzicie, drodzy słuchacze? Piszcie w komentarzach.